Siemanko, trochę czasu mnie to nie było, co prawda Lex z wyglądu się nie zmienił. Jednak jest kilka rzeczy, które wymagają uwagi ode mnie i nimi właśnie mam zamiar się zająć. Ci, którzy śledzą mojego Instagrama, zapewne już widzieli, natomiast pozostali za chwilę się dowiedzą. Jednak żeby Wam pokazać, muszę auto przestawić w trochę bardziej dogodne miejsce, ponieważ w tym momencie stoi w ciasnym miejscu parkingowym, gdzie nie będę w stanie po prostu otworzyć nawet drzwi normalnie, więc za chwilę przestawię auto i Wam pokażę, o czym jest mowa. Dobra, tutaj już nie powinien mi nikt przeszkadzać, mam nadzieję, że będzie spokój, więc przejdźmy do rzeczy i pokażę Wam, co będę dzisiaj robił. W sumie większość rzeczy, które chcę zrobić, są to rzeczy w środku, tak więc pokażę Wam może po kolei. Idąc od strony kierowcy, tak jak tu widzicie, ta folia wstała, także nie wygląda to ładnie, więc będę musiał to raczej przekleić. Kolejna kwestia, będę chciał się zająć w końcu tym daszkiem, okleić go tym materiałem, ponieważ przyszedł mi ten materiał, więc mogę to w końcu zrobić. Następna rzecz jest tutaj, tak jak widzicie, ta poduszka powietrzna od strony pasażera. Wcześniej już mówiłem, jak oklejałem to pierwszy raz, że tego materiału trochę mi brakło, przez to tutaj były takie szpary. A przy okazji też miałem okazję przekonać się, jak ten materiał w ogóle się sprawuje i tak jak widzicie, podklejał się tutaj się zmarszczy od słońca. Mam nadzieję, że jeśli dam tutaj trochę dłuższy fragment tej folii i będzie ona lepiej przylegała, to że nie będzie się takie coś robiło. Tak więc to definitywnie muszę też zrobić, ponieważ mnie to też drażni i za każdym razem jak wsiadam do auta, jak na to patrzę. Tutaj też ta folia zaczęła się odklejać, także muszę to jakoś podkleić ewentualnie. Tak więc pozostałość trzyma się dobrze, o dziwo. Nie wiem, czy tutaj gdzieś został jakiś fragment, gdzie po prostu był brud, czy nie domyłem do końca i przez to się odkleja. Nie mam pojęcia. Będę na pewno to robił. Kolejną rzeczą jest wymiana żarówki tutaj tej u góry, ponieważ przepaliła się znowu żarówka LEDowa. A z racji tego, że i tak będę tę ramkę ściągał, no to później odkręcić kolejne 3 śrubki to już jest, można powiedzieć, formalność. Kolejna sprawa jest to upierdliwa kontrolka od światła stopu. Jak byłem w Polsce, zapomniałem kupić tego kanbusa tak zwanego, który nie musi być tylko w żarówce, występują też jako taka forma takiego rezystora i można też wtedy to podłączyć i ten błąd wtedy nie wyskakuje, a z kolei żarówka wcale nie musi się świecić. Światło stopu z zewnątrz świeci, tak więc jest to ewidentnie tutaj wina tej żarówki od środka. Jest to w sumie chwila roboty, więc też to będę robił. I ostatnia rzecz, którą musiałbym zrobić, znajduje się na zewnątrz auta. Natomiast nie zrobię tego dzisiaj, nie zrobię tego teraz i nie zrobię tego prawdopodobnie nawet sam, ponieważ na temat tego mógłbym już chyba pisać książkę i to już nawet 3. tom. Chodzi oczywiście o tą przeklętą lotkę. Zrobiła się jakaś pierdolona mozaika. Nie wiem, czemu tak się stało. Nigdy wcześniej takiego czegoś nie widziałem. Podejrzewam, że mogła to być temperatura, ponieważ jak to malowałem, następnego dnia już auto stało na słońcu i po prostu farba mogła zbyt szybko wyschnąć, przez to porobiły się takie pęknięcia. Tak więc teraz już naprawdę będę musiał zdemontować całkowicie tą cholerną lotkę i zrobić ją tak jak należy. I zastanawiam się, czy nie zrobię teraz w ten sposób, że po prostu oddam to w końcu do kogoś. Miałem to zrobić w Polsce, jeśli oglądaliście mojego vloga, to wspominałem o tym. Jednak wyszło na to, że niestety nie miałem czasu i też nie byłem w stanie znaleźć żadnego lakiernika, który w tym czasie by się akurat zgodził takie coś zrobić. Tak więc musiałem ten temat odpuścić, no i później się okazało, że jednak znowu się coś pokrzaczyło i wyszło jak wyszło. Dobra, tak więc w końcu pora zabrać się za robotę. Wy zostawcie suba na moim kanale, jeśli nadal tego nie zrobiliście. A ja w końcu się biorę za coś, co mogę zrobić i coś, co nie będzie w sumie zależne od pogody, ponieważ muszę to zrobić w środku auta, także jak będzie nawet padać, a dzisiaj pogoda jest taka pół na pół, no to nie powinno mi to przeszkodzić. I dobra, na początek może zacznę od rzeczy nieco bardziej przyjemnej, o której w sumie wcześniej nie wspomniałem. W ostatnim czasie przyszła mi taka ładna gałeczka. Co prawda ma jakieś tutaj ryski,
Tak więc nie przyszła w idealnym stanie, najprawdopodobniej została uszkodzona w transporcie. Oczywiście już to reklamowałem, także zobaczymy, jak się sprzedawca ustosunkuje do tego. Jednak mimo wszystko chciałbym przymierzyć, jak to będzie w ogóle tutaj pasować i czy będzie pasować. Tak więc po prostu odkręcę tą starą gałę. I teraz tak, dostałem tutaj przy zakupie takie 3 przejściówki, można to nazwać, i zobaczymy, czy w ogóle któraś będzie pasować. Tu są dwie, które są na wymiar 10 i jedna jest 8. Tak więc tak, ta jest z pewnością za duża, ta tak samo, więc zostaje ostatnia opcja, ta, która jest mniejsza. No i na szczęście okazuje się, że pasuje. Tak więc może najpierw wkręcę sobie ten gwincik w gałę, a później dopiero przykręcę to w całości. Dobra, coś tam przyłapane, zobaczymy, jak to teraz wejdzie tutaj na to. No i muszę powiedzieć, że nawet się to ładnie prezentuje. Zobaczymy, czy nie będzie się wycierać, ile karbonu jest w tym karbonie. I dobra, ok, gałka muszę przyznać, że wygląda naprawdę fajnie, fajnie leży w ręce, jest wygodna i tak dalej. Jednak przyszła nieco uszkodzona i oczywiście nie obyło się tutaj bez problemów. Zobaczcie sobie, jak wyglądało w ogóle rozpakowywanie tej paczki. I tak jak widzicie, ta gałka przyszła w kopercie bąbelkowej. Była ona, a raczej też powinna być w kartoniku w środku razem z tymi tulejkami, przejściówkami i powinna być w takim materiale ochronnym zawinięta. Jak się okazało po otwarciu, tak jak widzicie, była ta gałka w tym materiale, co prawda, jednak wypadła ona z kartonika, przez co wydaje mi się, że podczas transportu ktoś ją mógł uszkodzić. No i niestety są jakieś rysy na tym. Dlatego stwierdziłem, że odezwę się do sprzedawcy i zobaczymy w ogóle, jak on będzie chciał ten problem rozwiązać. Po w sumie tygodniu chyba pisania z nim próbowałem dojść do jakiegoś kompromisu, znaleźć jakieś rozwiązanie, ale stanowczo widziałem po nim, że nie jest chętny w ogóle na to, żeby cokolwiek oddawać, żeby w ogóle się poczuć do winy. Jedyne, co mi zaoferował, to że za pół ceny może mi wysłać drugą. I sobie myślę, i tak, czekać znowu kolejne chyba 1,5 czy 2 miesiące na tą gałkę, do tego przyjdzie znowu tak samo lipnie spakowana i znowu przyjdzie uszkodzona i znowu się kłócić, mówię, nie ma sensu. Dlatego stwierdziłem, że chcę zwrotu pieniędzy, nie mam zamiaru się bawić w te zabawy jego dalej. On oczywiście tych pieniędzy oddać początkowo nie chciał, dlatego zgłosiłem to do AliExpress, ponieważ na AliExpress kupowałem tą gałkę i AliExpress finalnie po wysłaniu im zdjęć, jak wyglądała ta gałka po zakupie oraz po prześledzeniu czata stwierdzili, że jednak należy mi się zwrot tych kosztów, no i pieniądze oddali. Jednak tak czy tak, no ta gałka podoba mi się, ale nie kupię drugi raz od tego samego sprzedawcy, a drugiej takiej nie widziałem nigdzie, więc kupować i znowu ryzykować, że znowu przyjdzie uszkodzona, bez sensu. Stwierdziłem, że póki co nie jest to może aż tak mega denerwujące, na razie to zostawię, a być może z czasem jeszcze wymienię też na jeszcze inną gałkę i może się tym razem uda kupić coś, co nie będzie uszkodzone. Dobra, przechodzę teraz dalej do następnej rzeczy i teraz zajmę się rozebraniem tej ramki od licznika. Tak więc standardowa procedura, 3 śrubki i ściągamy tą budkę, później 3 śrubki, ściągamy licznik i wymieniamy żarówkę. Także pora się za to wziąć, ja przygotuję sobie jakiś śrubokręt i rozkręcam. Ok, i teraz taka sytuacja, żeby zdjąć tą ramkę musiałbym oczywiście odpiąć kostkę, natomiast jest mi ona jeszcze potrzebna wpięta, ponieważ muszę wymienić tą żarówkę, a jeśli wymienię żarówkę i włożę ją nie tą stroną, to nie pokaże mi wtedy, czy się świeci, czy się nie świeci. Więc na chwilę obecną, dopóki nie wymienię tej żarówki, muszę zostawić tą ramkę podłączoną. Jak wymienię i będzie wszystko ok, dopiero wtedy ją odłączam i biorę ją na chatę. I tutaj takie małe info. Mam 2 rodzaje żarówek. Takie dłuższe oraz te krótsze. I te krótsze bardziej nadają się tutaj do licznika, ponieważ te dłuższe podświetlają wtedy kontrolkę świateł drogowych oraz kontrolkę od migaczy. Tak więc tego byśmy nie chcieli, żeby to świeciło się cały czas. W tym momencie mam taką żarówkę właśnie zamontowaną i ona tak dość mocno rozświetlała, tak więc teraz zamontuję krótszą, ponieważ tu chodzi o to, że ta żarówka za głęboko wystaje i wtedy podświetla te rejony, których już nie powinna.
racji tego, że nie wiem ile te żarówki jeszcze pożyją, to tą wymienię tak samo, pomimo że ona jeszcze świeciła. Dobra, żarówki wsadzone, pora sprawdzić czy świecą. Nie wiem czy będzie coś teraz widać, mam nadzieję, że tak. Ok, tak ledwo, ale coś tam udało mi się dojrzeć i z tego co wygląda to powinno to świecić. Więc składam, w razie co jeśli się pomyliłem, będę musiał po prostu rozłożyć to jeszcze raz. Dobra, no to licznik już jest skręcony i podłączony, tak więc teraz mogę już w końcu odłączyć tą ramkę i będę mógł ją zabrać do domu, żeby się z nią uporać. Czyli zadanie pierwsze wykonane. Pora przejść teraz do poduszki powietrznej od strony pasażera. Jednak żeby to zrobić, najpierw oczywiście muszę odłączyć klemę od akumulatora, żeby ta poduszka w razie czego mi nie wywaliła. Dobra, tak więc akumulator jest odłączony i teraz mogę wymontować w końcu tą poduszkę powietrzną. Sorry za akurat świecące słońce w kamerę, ale niestety nie jestem w stanie inaczej tego ustawić. Więc teraz przede wszystkim, żeby dobrać się do tej poduszki, muszę zdemontować tutaj ten schowek. To jak się robi, już pokazywałem przy okazji rozbierania deski rozdzielczej. Czyli wyciągamy ze spodu te dwa kołki, później ściskamy tutaj do wewnątrz i wychodzi. I wtedy mam idealny dostęp do śrubek, które są od poduszki powietrznej. Teraz kolejna oczywiście istotna kwestia, muszę odpiąć tą kostkę od airbagu. Ta kostka znajduje się oczywiście tutaj. Muszę sobie przypomnieć jak ją się rozpinało. Aha, ok. Naciągamy ten biały plastik. I wtedy kostka wychodzi. Będę musiał jedynie ją odpiąć tutaj z tego uchwytu i będę mógł ją zdemontować. Także jeszcze zostały te dwie przeklęte śrubki, z którymi się ostatnio przy ściąganiu deski namęczyłem. Mam nadzieję, że tym razem nie przysporzą mi tyle problemów. Dobra, w końcu się udało tą cholerną dechę wyjąć. Ponownie miałem problem z tą śrubką, która została. Wydawało mi się, że wymieniłem obie te śrubki, jednak okazuje się, że wymieniłem tylko jedną, a ta została oryginalna. No i ona już ma tak objechane ranty, że nie ma sensu jej zakładać ponownie, ponieważ w tym momencie ją ledwo odkręciłem. Tak więc jeśli przykręciłbym ją teraz jeszcze raz, to zapewne następnym razem, jeśli by była taka potrzeba, bym już tego nie zrobił. Więc chyba jednak wymienić na taką śrubkę i będę miał wtedy pewność, że te śrubki się i przykręcą i odkręcą i będą trzymać tak jak należy. Dobra, ja teraz tą dechę będę musiał wziąć na chatę i ją okleić od nowa. Przy okazji wezmę oczywiście też ten daszek od licznika. Na koniec się zostanie ten kabelek od światostopu, chociaż być może zdemontuję w tym momencie kostkę i wezmę ją do domu, po prostu oblutuję kable, żeby były lepsze styki tych kabli do kostki i może wtedy problem będzie rozwiązany automatycznie. Ok, jedno co jestem pewien, to że problem pochodzi tutaj z tego miejsca, a dokładniej gdzieś z tej kostki, którą tutaj podłączałem. I teraz tak, o ile pamiętacie, ta żarówka już wyglądała na spaloną wcześniej. Teraz sprawdzimy działanie, czy to faktycznie problem leży tutaj. W tym momencie po wciśnięciu pedału stop powinien się zaświecić i powinna ta żarówka tak samo świecić. Jeśli będzie świecić, to znaczy, że jest wszystko ok. Jeśli nie będzie świecić, to znaczy, że tutaj w tej kostce gdzieś jest jakiś problem. I będę musiał to zdemontować. Ale mimo wszystko dla własnego spokoju to zdemontuję i podłączę to od nowa, żeby mieć 100% pewność, że faktycznie jest to tak jak należy. Także idę teraz sprawdzić, czy faktycznie ta żarówka będzie świecić i przekonamy się, czy problem leży tutaj, czy gdzieś tam dalej. Jak widać, żarówka nie świeci, czyli ewidentnie jest tutaj gdzieś jakiś problem i coś nie łączy. Także teraz biorę się do bagażnika, odkręcę kostkę, która trzyma tutaj całe te kabelki i wyciągnę po prostu te kabelki w całości i sobie na spokojnie to w domu zlutuję, żeby było to tak jak należy. Mowa oczywiście tutaj o tej kostce, tak więc wystarczy, że odkręcę tutaj te kabelki
Ok, można wyciągnąć to górą i będzie sprawa załatwiona. Dobra, już wszystko mam w domu. Na początek biorę się za coś, co jest najprostsze, czyli za kabelki. I w tym momencie przyszedł mi taki pomysł, że tą kostkę w sumie mogę ominąć, bo nie jest mi do niczego potrzebna. I mogę po prostu przylutować kabel bezpośrednio tutaj do tego miejsca, a cały później ten kram z tą kostką schowam po prostu w bagażniku, tam gdzie jest wzmocnienie pod szybą. Powinno to wtedy sobie ładnie siedzieć i w razie jakichś tam problemów będę miał łatwiejsze dojście od bagażnika, nie będę musiał się dostawać gdzieś przez jakieś fotele i tak dalej, także będzie to na pewno prostsze. A w przyszłości, jak uda mi się kupić rezystor, zamontuję po prostu rezystor, a tą żarówkę wywalę. Dobra, tutaj już mam to zrobione. Teraz sobie trochę poprawię połączenie tutaj na końcu tych kabli, przez co po wkręceniu w jakieś kostki będzie mi łatwiej się to stykało i będzie przede wszystkim lepiej trzymało. Dobra, pora pozbyć się folii z tego elementu. Zobaczymy, jak ta folia będzie schodzić. Zobaczymy, czy jakieś ślady zostaną po tej folii. I może zajmę się na początek tym i później przejdę do poduszki, ponieważ poduszka będzie trochę łatwiejsza, trochę szybciej to pójdzie, bo tam wystarczy wyciąć odpowiedni kwadrat, przykleić i gotowe. Tak więc biorę się najpierw za to. Teraz mnie naszła taka rozkmina, ponieważ o ile miałem wcześniej oklejać całą deskę i ten element by wtedy pasował do całości, o tyle teraz, jak ta deska jednak nie jest oklejona tą folią tak jak wcześniej, to chyba lepiej będzie wyglądać, jak tego po prostu nie będę oklejał, czyli po prostu usunę ten klej stąd i chyba sobie po prostu daruję, ponieważ jest za duże ryzyko, że na tych przetłoczeniach znowu ta folia będzie wstawała i znowu będzie powtórka z rozrywki, a nie chce mi się tego ponownie rozbierać, ponownie kleić i przede wszystkim godzinę czasu tracić, ponieważ sądzę, że godzina czasu mi zejdzie na tym. Tak więc chyba po prostu sobie to podaruję, wyczyszczę to i wezmę się za poduszkę. Ok, wygląda ponownie jak nowe. Tak więc powiedzmy, że to jest temat już rozwiązany, a to jest rzecz kolejna, którą muszę się zająć. Tak jak pokazywałem to wcześniej, tak jak widzicie, folia się tu mocno pomarszczyła, pozwijała, poodklejała. I w sumie jakiegoś większego problemu nie ma, żeby ją w ogóle zdemontować. Więc teraz przemyję całą tą powierzchnię IPą, usunę resztki tego kleju i spróbuję nakleić od nowa. Oczywiście wyciąłem tą folię z nadmiarami, żeby w razie czego tym razem wszędzie starczyło. Tak więc jest tutaj duży zapas. Później po prostu sobie to poobcinam. A teraz biorę się za klejenie. Yeah, I'm all in. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the rise, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me. Lately, life has been gorgeous. Wake up to clear, my eyes hit recorded. Praise up to God, I ain't chasing no bitch. Swinging and miss, got me hitting these licks. I get the orders, don't get it distorted. Disconnected, I've been cordless, I've been cordial. Dobra, tak więc tak to wyszło. Zobaczymy, czy uda się to w ogóle zamontować. Czy to, co tutaj pozawijałem na rantach, się nie podkleja, bo mam taką obawę, że po prostu ten otwór tam jest taki ciasny, że może później ta folia się pozadzierać i może odchodzić tutaj po rantach. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. W każdym razie teraz jest już to wszystko ładnie przyklejone. Mam nadzieję, że ta folia będzie trzymać tak jak trzeba. Na chwilę obecną wygląda na to naprawdę kozacko. Mam nadzieję, że tak zostanie, jak zamontuję to na auto. No i dobra, jak to mam już oklejone, mam już też polutowane kabelki. Zostaje mi w tym momencie ostatnia kwestia, czyli ten daszek w środku.
tak więc to jest efekt finalny już. Już jest wszystko złożone. A Wy możecie ocenić, czy faktycznie widać łączenie, czy nie widać. Jak dla mnie jest to ledwo widoczne, także zamierzony efekt udało mi się osiągnąć. Naprawdę trzeba się przyjrzeć, żeby wiedzieć, że tu jest jakieś łączenie. Wyszło to bajka, w sumie nie spodziewałem się, że wyjdzie aż tak dobrze. No tutaj niestety mi się trochę skiksiło, ale nie byłem w stanie przewidzieć, że ta folia się tutaj wywija do środka, no ale to trudno. W przypadku, jeśli tutaj wyszło to tak fajnie na tym całym daszku, że nie widać tak za bardzo tego przejścia, rozważam opcję, czy nie wyciąć tego fragmentu, gdzieś powiedzmy no tutaj, czy też tutaj, i po prostu wstawić nowy element, który będzie się trzymał, będzie lepiej dopasowany. Trochę tej folii jeszcze mi zostało, tak więc nie będzie problemu, żeby to zastąpić. Wy możecie zostawić w komentarzach opinię, jak Wam się podoba, czy uważacie, że to wyszło fajnie, czy nie fajnie. Według mnie jest to naprawdę spoko. Trochę się tutaj ta folia jeszcze musi ułożyć. Wygrzewałem ją co prawda opalarką, jednak no, musi to trochę na aucie uleżeć się i wtedy będzie to dopiero tak jak należy. Dobra, poduszka już podłączona, przykręcona, ale zanim jeszcze zamontuję z powrotem schowek, mam do Was jedno pytanie. Kiedy ostatnio wymienialiście u siebie w aucie filtr kabinowy? Ja wiem, że u siebie wymieniałem 9 miesięcy temu, tak więc w tym momencie sam jestem ciekaw, jak będzie wyglądał po tych 9 miesiącach. Podejrzewam, że może być źle, tak więc zadajcie sobie teraz Wy pytanie, kiedy ostatnio to robiliście? Bo naprawdę to, co jest w tym filtrze, to jest powietrze, którym oddychacie, tak więc warto o to dbać. I teraz przekonamy się, jak wygląda filtr po 9 miesiącach. Klapkę już sobie wcześniej zdjąłem, natomiast szufladkę wysunę razem z Wami. Normalnie zrobię to aż na dworze. Masakra, wszystko z powrotem mi do auta leci. To jest raptem 9 miesięcy. Zobaczcie, jaki brudny jest ten filtr. Teraz by się go przydało ponownie wymienić. Brudny już pomijam fakt, jaki zakurzony, ale zobaczcie, ile jest liści w środku, tych drobinek takich, którymi właśnie oddychamy. Tak więc proponuję u Was też sprawdzić, jak wygląda ten filtr. Jak widzicie, nie trzeba wiele czasu, żeby był strasznie zabrudzony. Filtr powietrza oczywiście tak szybko się nie zabrudzi, ale filtr kabinowy, zobaczcie, to jest wszystko z tych liści, z drzew, pod którymi stawamy autem. Stajemy, nieważne. I to później leci do filtra i później tym oddychamy. Dobra, w tym momencie go sobie tak trochę oczyszczę, bo nie przygotowałem się na to, żeby go wymieniać. Tak więc oczyszczę go, złożę tutaj z powrotem tą kieszonkę i biorę się dalej za następną rzecz. Także ok, została w tym momencie ostatnia kwestia, kabelkologia. Teraz już mam akumulator podłączony, także przede wszystkim będę mógł sprawdzić, czy to działa, czy jest wszystko ok. Tak więc przechodzę teraz do bagażnika i podłączę teraz to światło stopu i zobaczymy, czy tym razem będzie wszystko tak jak należy. Dobra, pedał hamulca wcisnąłem. Jak widać, kontrolka się zapaliła. Czyli kwestia jest tego, albo żarówka jest przepalona, bądź też zamieniłem kabelki i przez to nie świeci mimo wszystko. Jedyne rozwiązanie, jakie mi teraz zostanie, no to po prostu kupić ten rezystor CAN bus i go zamontować. Także w tym momencie już muszę odpuścić ten temat. Podejdę do niego ponownie, jak kupię ten rezystor. Ok, tak więc sądzę, że w tym miejscu już zakończę. Co prawda za wiele rzeczy odkrywczych się dzisiaj nie działo przy Lexie, jednak sądzę, że taka mała aktualizacja, co się z tym Lexem działo w ostatnim czasie, przyda się Wam, ponieważ dawno mnie nie było. A przy okazji też wiem, że było kilka osób, które były ciekawe, jak będzie wyglądać ta deska w całości oklejona. No i były też takie, które były ciekawe, czy faktycznie tego łączenia tych materiałów nie będzie widać. Sądzę, że Wasza ciekawość została zaspokojona. Zostawcie komentarz pod spodem i opinię, co Wy myślicie o takim oklejeniu materiału i czy faktycznie podoba Wam się takie oklejenie. Wiem, że na żywo może wygląda to nieco inaczej niż na kamerze, jednak moim zdaniem na żywo wygląda to też fajnie. Jeśli jest to zrobione estetycznie, no nad czym jeszcze muszę trochę popracować, no to wygląda to naprawdę fajnie. Więc mi nie zostało nic innego, jak tylko zająć się kolejnymi rzeczami przy Lexie. Was prosić o zostawienie suba, jeśli nadal tego nie robicie, a oglądacie mój kanał. I widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, cześć.